Siemanko. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować dwa kołowrotki do metody w cenie do 150 zł. Jeden z nich jest to Robinson Master Feeder model 405. Drugi będzie to Mistral Rocksten w rozmiarze 6000. Zapraszam. Zacznijmy sobie od Robinsona. W zestawie dostajemy jedną szpulę główną plus zapasową. W zapasowej mamy jeden klips. W podstawowej mamy dwa klipsy okrągłe. Proszę bardzo, jeden, drugi. Szpula jest grafitowa, to dodatkowa. Ja mam nawiniętą tutaj żyłkę Mikado Ultra Violet 0,25 i jak widać jeszcze trochę miejsca zostało, a producent deklaruje, że żyłki w rozmiarze 0,28 nawiniemy 160 metrów. Kołowrotek ma przełożenie 5:2 do 1, a nawój żyłki przy jednym obrocie jest to 90 cm. Kołowrotek jest wyposażony w system Quick Drag, czyli szybkiego hamulca. Można z łatwością przy jednym obrocie sobie odkręcić kołowrotek i hamulec chodzi luźno. Można sobie odejść od wędki, fajna sprawa. A maksymalna siła hamowania jest to 11 kg. Producent deklaruje, że ma on 357 gramów. Zważymy sobie, co prawda mamy tutaj nawiniętą żyłkę, trochę to podniesie, no ale możemy sprawdzić. Ciekawostką jest to, że kołowrotek podczas jednego z wypadów wpadł mi do wody. Zostawiłem go, wiadomo, na 2 dni, gdzieś tam się rozładowałem po prostu na szybko w garażu i na ten drugi dzień, jak zszedłem do garażu, chciałem poczyścić sobie sprzęt. No i niestety kołowrotek nie chciał się za bardzo obracać. Otworzyłem go, sprawdziłem, wszystkie łożyska były zatarte. Musiałem je wymienić, już tak nie chodzi jak wcześniej. No ale nauczyło mnie to, że trzeba na to uważać. Niby sprzęt na ryby, jezioro i tak dalej, a jednak nie jest to jakoś super odporne. Także no, na to bym zwracał uwagę, żeby jednak jak wpadnie do wody, to nie zostawiać tego, tylko jakoś to wysuszyć i myślę, że by było wszystko w porządku. Podsumowując, czy jestem zadowolony? Jak najbardziej. Fajna metalowa szpula. Elegancko się zwija. Wszystko fajnie chodziło. No, pomijając tą przygodę z łożyskami, no to naprawdę myślę, że to jest bardzo udany zakup i w tej cenie myślę, że jeszcze jakieś fajne promocje w internecie można znaleźć i super. Jak najbardziej polecam do metody. Ekstra sprawa. Teraz weźmy sobie na tapet kołowrotek Mistrala. Mistral oferuje nam 7 łożysk plus jedno oporowe. Producent deklaruje, że żyłki 0,25 nawiniemy sobie 175 metrów. Ja mam tutaj nawinięte 150 metrów i faktycznie, jak widać, jeszcze by szło troszkę dowinąć. Fajna maślana praca. Super. Przełożenie jest to 5:1 do 1. Nie mamy nigdzie niestety podanej informacji na temat nawoju na jeden obrót. Dlatego nie podzielę się niestety z Wami tą informacją, ale wiemy, że hamulec ma siłę 10 kg. No i kołowrotek, tak jak poprzedni, jest wyposażony w system Quick Drag. Bardzo szybko i sprawnie można poluzować hamulec, naprawdę super to działa, można sobie odskoczyć od wędki na chwileczkę. Ryba jak jakaś większa weźmie, to po prostu będzie odwijać sobie żyłeczkę. Niestety w zestawie nie dostajemy dodatkowej szpuli, mamy tylko tą jedną główną. No a główna jest zrobiona z aluminium i posiada dwa okrągłe klipsy. Waga, jaką deklaruje producent, oscyluje w okolicach 395 gramów. Zważymy sobie tak jak poprzedniego i zobaczymy. Oczywiście też mamy tu nawiniętą żyłkę 0,25, 150 metrów, także może się trochę różnić od deklarowanej wagi, ale myślę, że w okolicach będzie się znajdować. Fajna maślana praca, tak jak już wspominałem, widać różnicę pomiędzy oryginalnymi łożyskami, a już wymienianymi. No cóż, za błędy trzeba płacić. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz ich wagę.
Mamy tutaj wagę kuchenną, jest 0. Weźmy na początek sobie kołowrotek Robinsona. Oj, coś tutaj się nam pokazało. Dobra, 0. Kołowrotek Robinsona, producent deklaruje wagę około 357 gramów. Mamy nawinięte 150 metrów żyłki około 0,25. Sprawdźmy, ile to razem waży. 375 gramów, czyli mniej więcej by się zgadzało. Producent nas nie okłamuje. Dobrze. Według informacji w internecie ROX ten Mistral powinien ważyć około 395 gramów. To rozmiar 6000. I tak jak w poprzednim mamy tutaj nawinięte 150 metrów żyłki w rozmiarze 0,25. Sprawdźmy to. 312, czyli w internecie nie zawsze można uzyskać prawidłowe informacje. Moim zdaniem on waży 295, a nie 395 gramów, no plus waga żyłki. Czyli fajny kołowrotek, bardzo zgrabny, jak na rozmiar 6000 to naprawdę jest drobny i myślę, że do wędek typu 3,30, 3,60 będzie idealnym połączeniem. Naprawdę super. Oba kołowrotki myślę, że są fajne do tych krótkich wędzisk. Sprawdzą się w 100%. Oba te kołowrotki używałem z wędkami w rozmiarze 3,30 i sprawdziły się naprawdę fajnie. Do takiego średniego dystansu myślę, że te 70 metrów to łatwo idzie uzyskać. Jak widać, szpulki mają trochę inną konstrukcję, ta jest trochę szersza, ale za to w Robinsonie mamy ją trochę jakby dłuższą. Nawój jest podobny tak naprawdę. Nie wiem, tym mi się troszkę lepiej rzucało na dystans, nie? Żeby trochę dalej wyrzucić, ale oba naprawdę jak najbardziej mogę polecić i w tej cenie naprawdę idzie uzyskać fajne kołowrotki do metody. Pozdrawiam i widzimy się następnym razem. Cześć!